Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj na moim kanale pokażę, jak zrobić sweterek z dwustronnym dekoltem, z takim rozcięciem z przodu i z tyłu, układającym się w kształcie litery V. Jeśli podoba Ci się tego typu sweterek, zapraszam do subskrypcji, do polubienia filmu oraz do zostawienia komentarza. Mi to się bardzo przyda, bardzo pomaga w rozwijaniu kanału i tworzeniu kolejnych projektów. Numerek przy moim projekcie oznacza kolejność wykonywania sweterków, więc jeśli jeszcze nie widziałaś wszystkich moich projektów, zapraszam do oglądnięcia całej mojej strony wideo, ponieważ tam znajduje się wiele różnych już projektów. Dobrze, jeśli chodzi o ten sweter, to tak jak Wam powiedziałam, będzie to konstrukcja, która być może już nie raz pojawiła się na jakichś kanałach, ale ja oczywiście nie mam takiego sweterka i mam nadzieję, że trafiłam we wzorek, którego jeszcze nie znacie i nie robiliście, więc myślę, że taki sweter też warto mieć, ponieważ on tak dla mnie będzie takim uniwersalnym swetrem. Pomimo że obecnie jest zima i leży śnieg, to zamierzam zakładać go na topy długim rękawem, na wszelkiego rodzaju bluzki. Może być to właśnie taki bardzo odświętny sweterek, taki właśnie na różnego rodzaju wyjścia służbowe z pracy, bądź też rodzinne. Naprawdę jest na tyle elegancki, że ja postanowiłam, że na pewno przyda mi się również zimą czy jesienią, stąd powiem sweter całoroczny, a oczywiście Wy możecie stworzyć ten sweter z dowolnych włóczek. Więc tak, jeśli chodzi o moją włóczkę, to ja użyłam Alize Bella, jest to 100% bawełny, 100 gramów ma 360 metrów, przerobiłam sweterek szydełkiem 3 mm. Jeśli chcecie, żeby sweter był cieplejszy, możecie użyć włóczek z domieszką alpaki, merino, z różnych Waszych ulubionych firm, jak najbardziej. Myślę, że każda włóczka się nada, po prostu zróbcie próbkę i sprawdźcie, jak będzie wyglądała próbka Waszą włóczką, dopasujcie szydełko do włóczki i pamiętajcie, że nie zniechęcamy się, tylko tworzymy dla siebie unikatowe ubrania, których nie znajdziecie w sklepie i które z dumą po prostu możecie pokazywać i nosić. Jeśli chodzi, słuchajcie, o konstrukcję, jeśli chodzi jeszcze o zużycie, to ja na ten sweter zużyłam 450 gramów, więc musiałam kupić 5 motków, ponieważ są to 100-gramowe motki. Mój sweter jest w rozmiarze między S a M, szerokość między pachą jedną a drugą to jest około 50 cm, natomiast długość około 55 cm. Jeśli chodzi teraz o konstrukcję, to tak dokładnie wygląda panel, który będziemy robić. Będzie dokładnie jeden panel w całości, czyli sweter jednopanelowy. Zaczynamy od tej części, tworzymy część rękawa, następnie doczepiamy łańcuszek z przodu, z tyłu, tworzymy panel od razu przedni z tylnym, robimy dziurę na dekolt w taki sposób, żeby właśnie się w ten sposób układał sweterek. Po zrobieniu dziury lustrzanym odbiciem wykonujemy dalej to samo, czyli panel przedni, tylni i następnie tworzymy dalej rękaw. Ja uważam, że jest to sweterek prosty, że każdy powinien sobie z nim poradzić. Jeśli chodzi o przejścia, o robienie łańcuszków, czy w którym momencie skończyć, żeby było równo, żeby było symetrycznie, ja Wam to wszystko powiem, pokazuję, kiedy zacząć, kiedy skończyć, jak liczyć rzędy, więc tym się naprawdę nie przejmujcie. Stwórzcie na początek własną próbkę, sprawdźcie, czy Wam się podoba ten wzór, czy Wam się podoba włóczka, z której robicie, a jeśli tak, to po prostu robimy dalej. Dobrze, to jest, słuchajcie, konstrukcja. Jeśli stworzymy sobie już taki panel, to oczywiście składamy go na pół, zszywamy boki, zszywamy rękawy po jednej, po drugiej stronie i na samym końcu ja jeszcze sobie tutaj obrębiam delikatnie. Nie tworzę tutaj żadnego ściągacza, ponieważ wydaje mi się, że sam wzór w sobie już jest ładny i nie chcę go przytłumiać ściągaczem, więc dookoła używam po prostu takiego obrębienia z oczek ścisłych z narzutem, które oczywiście w dalszej części już na samym końcu również Wam pokażę, jak to zrobić. Tak jak widzicie, tak prezentuje się sweterek. Myślę, że jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ tak jak Wam powiedziałam na początku, zarówno na zimę, na lato, na wiosnę uniwersalny. Po prostu zależy, co założymy pod sweterek i możemy po prostu się z nim cieszyć cały rok. Oczywiście jeśli wykonacie sobie go z cieplejszej wełny, no to również nada się jak najbardziej na nadchodzącą zimę.
Ok, mam nadzieję, że Wam się podoba pomysł, że wciśniecie gdzieś ten projekt pomiędzy Waszymi projektami. Dajcie znać, co sądzicie o tym projekcie, czy ktokolwiek chciałby taki sweter sobie przerobić i czy Wam się podoba tego typu wzorek. Mam nadzieję, że Was zachęciłam, że chociaż początkująca osoba, która nigdy nie robiła swetrów, również spróbuje sobie zrobić, ponieważ tak jak mówię, na pewno sobie poradzicie. Ok, także ja już serdecznie Was zapraszam na ciąg dalszy. Proszę zostawcie komentarz, polubcie kanał, polubcie stronę. Uwierzcie mi, to mi bardzo pomaga osiągnąć większe zasięgi. Bez tego no nie byłabym w stanie kupować włóczek na kolejne projekty, więc bardzo się cieszę, że mi w taki sposób pomagacie, że po prostu oglądacie reklamy, nie przewijacie reklam. Ja dzięki temu zbieram na te wszystkie włóczki, żeby pokazać Wam kolejne moje pomysły, więc bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia, komentarze i osoby, które wspierają mój kanał, też bardzo serdecznie dziękuję. Także zapraszam już na ciąg dalszy. Dobrze, słuchajcie, działamy. Nasz sweterek zaczynamy, tak jak Wam na początku powiedziałam, od zaplanowania sobie przede wszystkim długości rękawa i szerokości rękawa. Na początek doradzam zrobić sobie próbkę z mniejszej ilości oczek, można ją przeprać i później dopiero odpowiednio przemnożyć liczbę oczek do pożądanej długości. Ja na moich wcześniejszych filmach pokazuję, jak korzystam z takiej metody na krzyż matematycznej, żeby sobie szybko obliczyć liczbę oczek. Zapraszam Was na takie filmy, w których to wyjaśniam. Ja podlinkuję film, w którym na przykład to wyjaśniam, żebyście mieli pewność, jak to zrobić. Nie chcę tutaj już tracić czasu. Pamiętajcie, że długość rękawa to jest całkowita długość tutaj nasza tego swetra, czyli ona tworzy nam zarówno rękaw jest tworzony zarówno od panelu, jak i od tej części, którą tutaj budujecie. Czyli przykładowo, jeżeli macie panele na rękawy, chcecie mieć długie do końca i na przykład potrzebujecie 55 cm całkowitej długości, to pamiętajcie, żeby od 55 cm odjąć połowę szerokości swetra, czyli w tym momencie u mnie 25 cm. Czyli mniej więcej muszę zrobić długość tutaj na około 30 cm, nie więcej, ponieważ wtedy oznaczałoby, że będę miała ten rękaw bardzo długi, jak dodam jeszcze właśnie szerokość mojego panelu. Czyli tak jak widzicie tutaj, cały rękaw jest tworzony przez panel i część, która jest pod pachą. Jeżeli planujecie zrobić sweterek z krótszym rękawem, z 3/4 na przykład, wówczas na pewno ta część będzie krótsza. Może się okazać, że potrzebujecie zrobić tylko na 15 cm, na 20 cm. To zależy oczywiście od rozmiaru, jaki chcecie osiągnąć i jaki długi ma być rękaw. Ja Wam tylko zwracam tutaj uwagę na całą długość rękawa. No i oczywiście szerokość. Ja robię w formie takiego prostokąta, więc nie ma żadnych zwężeń, nie ma żadnych zwiększeń, więc Wasza szerokość musi być również odpowiednia tutaj pod pachą. Musicie zmierzyć sweterek i sprawdzić, ile potrzebujecie tutaj od góry do pachy i oczywiście pomnożyć razy 2, ponieważ wiadomo, musimy mieć symetrycznie, czyli szerokość od jednej pachy do drugiej pachy. Ja z reguły robię na około 36 do 40 cm. Tutaj pomiędzy, oczywiście dla większych rozmiarów pewnie potrzeba więcej, dla mniejszych mniej, ale słuchajcie, tak naprawdę można zrobić sobie ten rękaw też bardzo szeroki. To jest taki w formie takiego bardziej szerszego, może takiego kształtu takiego dzwona, ponieważ tak jak pokazywałam Wam, ja nie robię ściągacza, on jest dla mnie taki luźny, nie jest... Ma być po prostu luźny, ponieważ pod spodem będę miała na przykład top z długim rękawem, więc chcę, żeby na przykład on wystawał, żeby po prostu top był, nie nachodził jak gdyby na sweter, czyli sweter musi być luźniejszy dla mnie. Więc ja sobie tak planuję, że mój rękaw jest luźny, szeroki i zaczynam, słuchajcie, od tej krawędzi, czyli nabieramy liczbę oczek, która będzie tworzyła nam tak naprawdę szerokość rękawa. Tylko na początek ja oczywiście pokażę Wam na próbce, nabieramy parzystą liczbę oczek, może to być na przykład 20 oczek, 10, no najlepiej, żeby po prostu odpowiednio sobie później przemnożyć ilość potrzebnych oczek na końcową szerokość. Czyli tak, ja jestem w tym miejscu, pokażę Wam na próbce, ja natomiast wykonam na początek sama tą część i później pokażę Wam, jak dołączyć kolejną część na łańcuszek. Więc zaczynamy od tej części.
Bierzemy sobie włóczkę, bierzemy sobie szydełko, robimy sobie pętelkę podstawową i nabieramy do zrobienia próbki, na przykład 20 cm, 20 oczek. Pamiętajcie, żeby to była liczba parzysta. Czyli mam tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze, mam nabrane 20 oczek. Przydadzą nam się znaczniki, żeby znaczyć dwa końce, żeby nie pogubić oczek i żeby robótka nam się nie zwężała. Mam 20. Na końcu zawsze robię dodatkowe oczko niewliczane do wzoru jako oczko brzegowe. I pomijając to oczko, odwracam łańcuszek na drugą stronę, czyli odliczam pierwsze, pomijam, drugie, dopiero będę się wbijała w drugim, czyli tak naprawdę drugie oczko i pracuję na pętelce, która jest tak naprawdę, słuchajcie, z tyłu łańcuszka, czyli jak odwrócicie sobie tu jest i włożycie szydełko pod pętelkę taką środkową, powinniście mieć tutaj dwie pętelki na łańcuszku. Dzięki temu mam ładną krawędź. To jest krawędź, która będzie mi potrzebna do tworzenia takiego nie ściągacza, ale obrębienia na ściągacz, więc jeśli jest taki łańcuszek, to jest oczywiście łatwiej. I zaczynamy. Robimy narzut, wbijam się w drugie oczko od szydełka, przeciągam pod oczkiem włóczkę i teraz uwaga, to oczko przeciągam pod jedną pętelkę, tylko pod jedną. Następnie robię narzut i przeciągam pod dwie. Będzie to taki trochę zmienione półsłupki z narzutem, ponieważ narzut przerabiamy osobno, a później dopiero osobno dwie pętelki. Czyli jeszcze raz, narzut. Ja już ten wzór wykorzystywałam, więc ktoś, kto robił jakiś sweterek typu sportowy, bądź bluzę, bądź spódnicę, na pewno kojarzy ten wzór. Jeszcze raz, pokażę kilka razy, czyli wbijam się, przekładam przez oczko, to, które mam na pętelce, przekładam przez ten mój narzut. Następnie mam dwie pętelki, pobieram włóczkę od dołu i przerabiam. W taki sposób będzie wyglądał ten wzór. I to będzie wzór na naszej prawej stronie. Obecnie wykonujemy prawą stronę i zawsze na prawej stronie będziemy wykonywać ten wzorek. Czyli już wiecie, jaki wzór na prawej stronie. Nasza prawa krawędź. Dorabiamy sobie tutaj do końca cały czas tak samo. Można sobie wypracować technikę, podtrzymywać sobie tutaj kciukami, o na przykład tą część. To już zależy od Was, Waszych umiejętności, jaką sobie tutaj wypracujecie technikę. I przekładamy. Ja przerobię sobie tutaj do końca i jestem już prawie tutaj na końcu. Mam ostatnią pętelkę do wykonania i robię sobie ściek. Czyli tak będzie wyglądał nasz pierwszy wzorek. On się oczywiście ułoży, rozciągnie, więc żeby wykonać próbkę, musicie wykonać kilka takich rzędów, żeby dokładnie wiedzieć, jak Wam się robótka będzie układała, czy będzie się zwężała, czy będzie się rozszerzała. Więc pamiętajcie o tym, jakiekolwiek włóczki użyjecie, trzeba wykonać kilka takich rzędów, nawet powinno się robić na 10 cm, żeby mieć pewność. Dobrze, robimy oczko do góry, oczywiście nie wliczane do wzoru, odwracamy robótkę, jesteśmy na lewej stronie i tutaj zaczynamy od zwykłego półsłupka, czyli robimy narzut, wbijamy się w pierwsze oczko, przekładamy i teraz przekładamy przez 3, czyli pobieramy włóczkę i przez 3. To jest taki zwykły półsłupek nawijany, znaczymy sobie oczko, które przed chwilą powstało jako pierwsze i następnie będziemy wykonywać te półsłupki, ale na zamianę, czyli w takiego formie skrzyżowania, czyli na X. Wyjątkiem jest tylko oczko pierwsze i ostatnie. Żeby tworzyć równą krawędź, one zawsze będzie pojedyncze, czyli zaczynamy od pierwszego półsłupka i kończymy na pojedynczym takim samym półsłupku. Następnie, żeby tworzyć wzór, tak jak mówiłam, robimy na zamianę, czyli następny półsłupek nie wykonujemy w tym oczku, tylko w następnym. Pomijamy go i wykonujemy w kolejnym. Zwykły półsłupek. I teraz, żeby był na zamianę, wracamy do tego półsłupka, czyli robimy narzut, wbijamy się w całe oczko, tutaj. To jest naprawdę bardzo proste, zobaczyć, gdzie ono jest, bo jest tutaj taka spora dziura. Gdy zrobicie narzut, wbijamy się pod to całe oczko i przeciągamy tutaj.
Naprawdę wzór, zobaczcie, bardzo prosty. Teraz ten wzór kontynuujemy do końca, czyli znowu narzut, pomijamy jedno oczko, robimy w następnym półsłupek, natomiast z powrotem wracamy do tego, którego pominęliśmy. I dzięki temu powstaje nam właśnie taki ładny wzorek. I jeszcze raz, cały czas do końca, na krzyż, na zamianę, czyli najpierw musimy jedno pominąć, a później wracamy do tego pominiętego. Dlatego ważna jest tutaj liczba oczek parzysta, bo gdy tworzymy nieparzystą, po prostu Wam się wzór nie zgra. I zobaczcie, ja sobie tutaj wybieram i wracam. I tutaj są zwykłe półsłupki nawijane. Pamiętajcie o tym, że w rzędzie prawym są troszeczkę zmienione, natomiast tutaj w tym drugim rzędzie półsłupki nawijane. Jeśli Wam się wszystko zgadza, na końcu powinniście mieć 3 oczka. Oczywiście te 2 ostatnie przerabiamy na zamianę. Raz i 2. I tak jak Wam powiedziałam, ostatnie oczko jest jedno same, po to, żeby zbudować taką równą krawędź. Samotne. I w zasadzie, słuchajcie, to jest tyle. Powtarzamy tą sekwencję cały czas, czyli oczko do góry na prawej stronie. Zaczynamy od pierwszego oczka, tworzymy wzór, który tworzyliśmy na prawej stronie, czyli przekładamy przez narzut i dopiero przez 2 i znaczymy. I powtarzamy to cały czas tak samo, czyli pilnujemy oczek, tworzymy ściek. Naprawdę, zobaczcie, bardzo prosty. Może technika, trudność będzie polegać tylko na tym, żeby sobie wypracować technikę trzymania szydełka. Wiem, że niektórzy trzymają szydełko jak długopis, a ja tego nie potrafię, więc nie pokażę Wam, jak to dobrze zrobić. To jest dla mnie czarna magia. Podziwiam te osoby, które w ten sposób się nauczyły. Po prostu, no wiadomo, każdy się uczy od kogoś innego i wybiera swoją wygodną metodę. Oczywiście jak najbardziej to jest pozytywne, natomiast ja po prostu Wam nie pokażę, jak pomagać sobie szydełkiem, gdy trzymamy go jak długopis. I zobaczcie, ja sobie idę do końca. Mam dosłownie tutaj jeszcze parę oczek. Ostatnie oczko, dzięki temu, że znaczymy, na pewno się nie pomylimy. Ok, i co? Oczko do góry, odwracamy i powtarzamy to, co powtarzaliśmy na lewej, czyli zaczynamy od jednego półsłupka, zaznaczamy, pomijamy ten półsłupek, który byśmy robili następny, czyli wbijamy się w trzeci, a potem wracamy do drugiego. I tak, słuchajcie, na zamianę. Z tym, że tutaj pamiętajcie o tym, żeby zwracać uwagę, które oczko jest wolne, a które jest zajęte, ponieważ to oczko, które jest tutaj zaciągnięte, może Wam się wydawać, że to jest oczko, które macie pominąć, ale tutaj, jak zauważycie, jest podciągnięta pętelka, czyli to jest oczko, które jest zajęte. Ta pętelka tutaj jest. Ono musi być wolne. Totalnie nic ma w nim nie być. Czyli nawet jeżeli ono jest tak daleko, my je pomijamy i wbijamy się do następnego. I z powrotem wracamy. To zresztą będzie widać, bo jeśli się pomylicie, to Wam po prostu wyjdzie nierówno i braknie Wam oczek do przerobienia. Więc tu oczko mam przerobione, tu jest całe, pomijam te całe i przerabiam. I na końcu, jeśli dobrze zrobicie, oczywiście powinien Wam zostać jeden sam półsłupek. Przeróbcie takich rzędów kilka, tak jak Wam powiedziałam, najlepiej do jakichś 10 cm można przeprać, jeżeli robicie na przykład z włóczki, która się może rozciągnąć, żeby sprawdzić dokładnie, jak się rozciągnie, ile będziecie potrzebować tych oczek po wypraniu, żeby się nie okazało, że jest za długi sweter, bądź też czy się skrócił. Ja akurat już sweterek mam wyprany i zrobiony i on tak naprawdę jako bawełna, nic się z tym nie stało, więc tutaj nie mam takiego problemu. I zobaczcie, ostatnie. I tyle. I powtarzamy cały czas w kółko to samo. Dzięki temu tworzymy sobie taki wzorek. Z tym, że ja Wam pewnie później powiem. Dla mnie rzędem prawym jest rząd, na którym robimy te półsłupki takie. Nie ten na krzyż, bo ten na krzyż tak naprawdę wygląda bardzo podobnie zarówno z jednej, jak i z drugiej. Natomiast te pierwsze rzędy lepiej wyglądają w tym wzorku. To jest próbka. Robimy próbkę
Dzięki temu możemy stwierdzić, ile centymetrów zajmuje, ile oczek, pomnożyć i dokładnie dobrać sobie Waszą szerokość rękawa. Widzicie tutaj u mnie akurat te 20 oczek, które nabrałam, to jest prawie 10, ponad 10 cm, więc można powiedzieć, że muszę dwukrotnie nabierać liczbę oczek w stosunku do długości i szerokości, jaką potrzebuję. Ok, to ja przerobię tą część, którą Wam mówiłam, przerobię sobie ten rękawek do tego momentu. Góra, dół i spotkam się tutaj, pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie cały mój rękaw. Mam dokładnie tutaj około 31 cm. Oczywiście to od Was zależy, czy ma być długi, czy ma być krótszy. Ja, tak jak powiedziałam, będę jeszcze obrębiała sobie tutaj na końcu, więc nie robię zbytnio długiego rękawa do tego sweterka. I teraz tak. Jestem na prawej stronie, czyli zrobiłam sobie ostatni rządek na lewej, czyli półsłupki na zamianę, tak? Czyli to jest mój ostatni w tym momencie rządek i teraz będziemy dodawać łańcuszek zarówno po tej stronie, jak i po tej stronie. Będziemy już budować panel środkowy, więc w tym momencie musicie sobie zmierzyć, ile potrzebujecie dodać tych oczek. Najprościej jest zrobić tak, żeby złożyć sobie ten rękaw na pół, zobaczyć, ile już macie tutaj centymetrów, ponieważ ta część rękawa również buduje nam wysokość naszego swetra. I tutaj przykładowo ja mam tutaj 16 cm, czyli 16 cm już jest wbudowane w mój sweter. Czyli na przykład jeżeli chcę mieć 56 cm wysokości swetra, to muszę nadbudować jeszcze 40 cm. Czyli tak, przykładamy sobie na przykład centymetr do naszej robótki. Zajmuje mi tutaj ona około 31 cm. I robimy tak. Takie szybkie wyliczenia. Ja, tak jak mówiłam Wam, mam nabrane tutaj 70 oczek, więc moje 70 oczek daje mi 31 cm. Natomiast chcę się dowiedzieć, ile muszę nabrać oczek, żeby mieć 40 cm. Tak jak Wam mówiłam, nadbuduję jeszcze 40 cm. Czyli moje x to jest 40 razy 70 przez 31. Ja już sobie to mniej więcej obliczyłam, to jest około 90. Pamiętajcie, że musicie zaokrąglić do liczby parzystej. To jest bardzo ważne, żeby była liczba parzysta. Czyli tak, w tym momencie jestem tutaj na dole, czyli tak jakby mam prawą stronę i jestem na dole. I tutaj sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ tak naprawdę dodamy sobie zwykły łańcuszek, czyli tak, zaznaczcie sobie ostatnie oczko, piesku nie chrap, ostatnie oczko i dołożymy 90 oczek. Oczywiście Wy musicie sobie odpowiednio dobrać swoją liczbę oczek. Ja jeszcze chcę uzyskać 40 cm, więc potrzebuję 90 oczek. Więc tutaj po prostu nabieram łańcuszek z 90 oczek. Oczywiście jeszcze jedno będzie brzegowe, ale to na końcu. Czyli tak, raz, dwa, 3, 4, 5, 6. I mam już nabrany łańcuszek z 90 oczek. I robię oczywiście jedno oczko dodatkowo, to jest oczko, które nie będzie wliczane do wzoru. Następnie odwracam sobie ten łańcuszek i zaczynam od wzorku, który robiliśmy na prawej stronie. Czyli pomijając pierwsze oczko, robię narzut, wbijam się w taką tylną pętelkę tego łańcuszka, tak jak Wam pokazywałam na początku i po prostu przerabiam nasze takie zmienione półsłupki. Dokładnie taki sam sposób, ponieważ jesteśmy właśnie teraz na prawej stronie, czyli tutaj na prawej od razu przerabiamy sobie te półsłupeczki. I tutaj właśnie pilnujemy tej liczby, tak żeby była dokładnie ta sama, którą sobie założyliśmy. Więc ja przerobię 90 półsłupków i pokażę Wam, jak to wygląda tutaj przy moim znaczniku. I mam już przerobione prawie 90 oczek, a zostało mi ostatnie. Pamiętajcie, że ostatnie oczko ma tutaj taką pętelkę od dołu. Ja się też tutaj wbijam, czyli to jest moje ostatnie oczko. Oczywiście teraz można przeliczyć i sprawdzić dokładnie, czy macie tyle, ile założyliście. Jeśli tak, to ten marker już można wypiąć, on już nie będzie potrzebny, po prostu pracujemy dalej. Czyli tak jak na prawej stronie zachowujemy dalej ciągłość wzoru i z kolei jak przejdę na drugą stronę, czyli tutaj, pokażę Wam, jak będziemy doczepiać łańcuszek, ponieważ musimy zrobić go już troszeczkę grubszego, bo na tej części mamy już grubszy. To już Wam za chwilkę pokażę.
I teraz jestem już na drugiej krawędzi, z drugiej strony. Zaznaczamy sobie to ostatnie oczko, żeby nam było łatwiej liczyć i zrobimy sobie od razu taki grubszy łańcuszek, czyli też robimy z 90 oczek. Dokładnie tyle samo, ile przeznaczyliście na przód. Ja mam 90, Wy tyle, ile macie z przodu. Więc tak, robię narzut. Jeszcze raz się wbijam dosłownie w to samo miejsce tutaj, w którym zrobiłam ostatni półsłupek, czyli tutaj tak naprawdę to oczko posłuży nam teraz do zrobienia części dalszej. Mam 3 pętelki. Pobieram włóczkę, przekładam przez 2, ale uwaga, ta ostatnia pętelka, którą tutaj widzicie, ta będzie nam później służyć do zaczepiania kolejnych oczek, czyli zobaczcie, ta duża pętelka. Róbcie tak, żeby te pętelki były luźne, naprawdę duże, to później się we wzorze wszystko ładnie ułoży, natomiast jeżeli teraz zrobicie zbyt ciasno, nie będzie widoczne. Pobieram włóczkę, przekładam przez 2 i tak jak Wam powiedziałam, ta pętelka będzie służyła do wbijania się ponownie z szydełka razem z taką pętelką, która jest tutaj z tyłu, ta tutaj od tej strony, ale to za chwilę Wam pokażę. Mam 2 pętelki, pobieram i robię jeszcze raz, czyli powstało mi dopiero pierwsze oczko. I znowu robię narzut, bijam się dosłownie w tą pętelkę, którą Wam wcześniej powiedziałam, taką dużą tutaj z tej strony i jak odwrócicie sobie to oczko tak do tyłu tutaj, od tej strony tutaj rękawa, pachy, to mamy również taką drugą pętelkę i też się wbijamy w tą pętelkę. Przekładamy, mamy 3, pobieramy, przekładamy przez 2. Czyli zobaczcie, ta pierwsza pętelka, w którą się wybieracie, to jest ta, a druga dosłownie powstaje tutaj z tego narzutu, którą zaraz pobierzemy. Zobaczcie, jak się ta nitka będzie zachowywać. Gdy ja przełożę tylko przez 2 pętelki tutaj, to dosłownie to, co Wam przed chwilą powiedziałam. Ta pierwsza pętelka, która była nad i ta, która przed chwilą była pod, to jest takie oczko, w które my się wbijamy, żeby zahaczać kolejne oczka łańcuszka. Czyli znowu pobieram i 2. I mam dopiero 2 oczka. Raz, 2. I takich oczek muszę zrobić 90. Czyli dokładnie tak jak pokazywałam. Najpierw się wbiję w te pętelki, przekładam przez 2, jeszcze raz i przez 2. Tak to będzie wyglądało od tej strony. Będzie trochę grubszy łańcuszek, może on troszeczkę, no bardzo podobnie wygląda, no, może być tam troszeczkę się różnić, ale tego w ogóle nie będzie widać, więc po prostu w taki sposób będziemy mieć już załatwioną część dolną, tylko musimy wykonać takich oczek 90. Ja mam 3, czyli jeszcze raz, pierwsza pętelka, którą tutaj widzicie, oczywiście robimy narzut, jest tutaj, natomiast jak sobie odwrócicie, zaraz za tą pętelką jest tutaj taka tylna pętelka, przekładam przez szydełko, mam 3, pobieram, przekładam przez 2, pobieram i znowu przez 2. Oczywiście te oczka mogą Wam wyjść troszeczkę luźniej niż te, tym się nie przejmujcie, bo później we wzorze wszystko się ułoży. Natomiast ja doradzam na początek poćwiczyć i faktycznie zrobić luźniejsze, a później starać się już nie robić takich luźnych, bądź też wziąć troszeczkę mniejsze szydełko, żeby one nie były takie luźne. Ale ja robię dalej, czyli narzut, dosłownie ta pętelka, ta zaraz z tyłu, przekładam, raz, przekładam 2 i znowu narzut. To też się robi bardzo szybko, więc naprawdę szybko pójdzie. Tylko trzeba po prostu sobie policzyć te oczka, jak już zrobicie, tak żeby było tyle samo. I ja przerobię do 90. I ja już zrobiłam znowu 90 oczek. Pamiętajcie, że to dokładnie musi być taka sama liczba, ponieważ za chwilkę będziemy robić na lewej stronie znowu ten wzorek na przemian i żeby on nam ładnie równo wyszedł, musimy po prostu mieć dokładnie taką samą liczbę oczek z jednej jak i z drugiej strony. Czyli tak, kiedy jesteście pewni, że macie dokładnie taką samą liczbę oczek, oczywiście robimy oczko brzegowe, odwracamy sobie ten łańcuszek i jesteśmy na lewej stronie. I na lewej zaczynamy tak, jak zaczynaliśmy sobie zawsze ten wzorek, czyli najpierw robimy po prostu jeden zwykły półsłupek. Oczywiście te krawędzie można sobie znaczyć, jeśli Wam jest wygodniej. Następnie omijamy jeden i robimy półsłupek w następnym. I następnie wracamy do tego, którego ominęliśmy i robimy na przemian, na krzyż. I tak robimy teraz cały czas. Do momentu, tak naprawdę do końca, tylko ja przerobię tą część tego panelu tylnego i pokażę Wam właśnie, jak wygląda to na środku. Jeśli macie właśnie dobrze przeliczone i liczbę oczywiście parzystą i taką samą, to we wzorze powinno Wam wyjść dokładnie tak samo. Czyli tak, ja przerobię sobie, pamiętajcie, że zaczynamy od zwykłego półsłupka,
przerobię sobie tą część i pokażę Wam, jak to wyszło tutaj. I ja już prawie przerobiłam sobie z powrotem tę część i popatrzcie, doszłam do tego momentu, gdzie miałam ten znacznik i zobaczcie, na samym przed znacznikiem powinien Was zostać jedno oczko, ponieważ tak naprawdę tutaj zrobiliśmy sobie tylko jeden półsłupek, tak? Czyli w tym momencie mamy tutaj liczbę nieparzystą, zostało nam jedno oczko, ale my robimy tak naprawdę dalej, czyli razem to we wzorze, ponieważ pamiętacie, że tutaj był taki samotny półsłupek zawsze zostawiany, to teraz on tak naprawdę razem z tym będzie tworzył wzór. O to nam właśnie chodziło, żeby zachować ciągłość wzoru, żeby ładnie, równo linia szła, czyli my tak naprawdę pracujemy cały czas tak samo. Już tutaj wypniemy sobie ten znacznik, już on nie jest potrzebny, natomiast ja przerobię kilka rzędów, żeby Wam właśnie pokazać, jak to wygląda teraz. Czyli my przesunęliśmy ten półsłupek, który był z tej strony, teraz na sam koniec panelu. I tutaj przerabiamy sobie cały czas tak samo do końca. Jeśli się okaże, że została Wam parzysta liczba tutaj przed tym znacznikiem, bądź właśnie tutaj po zrobieniu tego rzędu nie idzie Wam równo ściek, tak jak u mnie tutaj w tym momencie, to może się właśnie okazać, że niestety, ale nabraliście nieparzystą liczbę oczek, tak? Czyli to jest to, co ja mówiłam, musi być ta parzysta liczba oczek nabrana, żeby wzór ładnie szedł tutaj pionowo, żeby utrzymywać po prostu ciągłość tego wzoru. I zobaczcie, ja teraz sobie przerabiam dosłownie do końca. Cały czas tak samo, już tutaj nie mam znacznika i oczywiście na końcu również jest jeden samotny półsłupek. To pamiętajcie o tym. I teraz przewracam z kolei na drugą stronę i przerabiam te same półsłupki. Teraz już bardzo prosto budujemy sobie panel przód i tył. I teraz, tak jak mówiłam, robimy sobie ten sweterek do połowy, czyli tak naprawdę do momentu, kiedy będziemy rozdzielać na szyję. Ja oczywiście przerobię tą część i pokażę Wam, jak to u mnie wyglądało, ile sobie przerobiłam takich rzędów i ile centymetrów i zaraz powiem Wam dalej. Tymczasem zacznę tutaj budować dalej mój panel, czyli w tym momencie ja mam coś takiego, już Wam pokazuję w oddaleniu. O, czyli my w tym momencie mamy, zobaczcie, rękawek, dwa sznureczki, które cały czas pracujemy. One oczywiście się wyrównają, nawet jeżeli macie troszeczkę jeden dłuższy, to później się to wszystko wyrówna. Czyli tam i z powrotem dokładnie cały czas ten sam wzór. To jest proste. Robimy do połowy, czyli ten panel mniej więcej do połowy szerokości Waszego standardowego sweterka. Ja myślę, że zrobię około 25 cm, ponieważ robię zawsze na 50, więc zrobię 25 i pokażę Wam, co dalej. I ja już przerobiłam sobie pół mojego sweterka. Pamiętajcie, że może nawet być szerszy. Mam dokładnie tutaj około 25 cm. Następnie będziemy sobie robić tutaj ten dekolt przez środek. I w tym celu trzeba sobie równo podzielić oczka w taki sposób, że założyć na siebie i sprawdzić mniej więcej, ile tutaj potrzebujecie. Ja zostawiłam sobie tutaj około 22 cm, czyli z jednej i z drugiej strony i oczywiście trzeba równo podzielić to na oczka, czyli zarówno tutaj z tej strony z panelu przedniego musi być tyle samo, co tutaj. I przykładowo ja miałam 250 oczek po całości, tutaj po całym brzegu, więc podzieliłam w taki sposób, że 77 mam z panelu przedniego i 77 z panelu tylnego, natomiast w środku zostało mi 96 oczek. I teraz bardzo ważna rzecz, żeby tą liczbę tak podzielić, żeby liczba tutaj z tego panelu była nieparzysta, ponieważ będziemy sobie rozdzielać na wzorku takim na przemian, czyli właśnie dokładnie to jest moja lewa strona. Rozdzielamy w tym momencie, czyli musi być liczba nieparzysta, ponieważ zaczynamy od jednego samotnego półsłupka, dopiero później jest na przemian, więc żeby wyszła cała tutaj sekwencja, ta liczba musi być nieparzysta, czyli u mnie jest to 77. Czyli tak naprawdę kończymy ostatni rząd po zrobieniu na prawej stronie naszych takich półsłupków. Potem dzielimy sobie dokładnie na części, w których po prostu będzie ta przerwa środkowa. Ja, tak jak mówię, zostawiłam tu około 22 cm z tej strony, dla mnie to było 96 oczek i tym sposobem oczywiście wydzielamy panel tylny i przedni, który będziemy robić dalej, a my tutaj zrobimy sobie taki łańcuszek. I jak już podzielicie
będziecie wiedzieć, ile tych oczek macie w środku, to zaczniemy tutaj rozdzielać tą część. I też jest właśnie bardzo ważne, żeby dokładnie zrobić tyle oczek, ile potrzebujecie, ile macie tutaj, ponieważ te części muszą się ze sobą zgadzać. Czyli przykładowo, ja na lewej stronie przerobiłam rząd takich na przemian. O, jestem już bliżej. Mam zrobiony rządek na przemian i teraz nie będę robiła dalej, czyli pomijamy tą środkową część, tylko zrobię oczko łańcuszka. I uwaga, trzeba oczywiście zrobić tyle samo, co zostawiacie w środku. Czyli ja muszę zrobić 96, ponieważ tyle zostało mi dokładnie w środku. Czyli żeby się na przykład nie pomylić, można sobie wpiąć na chwilę marker, znacznik, żeby sobie od tego oczka liczyć i w tym momencie robię po prostu zwykłe oczko łańcuszka. Staram się robić nie za duże, żeby ta krawędź nie była taka falująca, po prostu zwykłe oczka. Czyli mam tak 3, 4, 5, 6, 7, 8 i mam już zrobiony mój łańcuszek, mam dokładnie 96 oczek, to jest moje ostatnie oczko tutaj i tak to teraz wygląda, czyli my tworzymy tutaj taką przestrzeń na dekolt, tu mam zaznaczone w środku ostatnie oczko ze środkowego rzędu, jak również mam tutaj z tej strony ostatnie oczko też z tego środkowego. Warto sobie zaznaczyć, dobrze policzyć, żeby się nam nic nie pomyliło. I teraz tak, ja wiem, że oczko tutaj te ze znacznikiem jest jeszcze w środku, czyli w następnym już oczku, którym ja zaczynam wzór, robię od razu ten wzór na krzyż, czyli żeby zrobić go na krzyż, muszę zacząć od tego oczka, czyli nie mogę zacząć od tego, tylko od tego, czyli zrobię narzut, wbijam się, pomijając to, które powinnam teoretycznie zaczynać, jakby miała zwykły wzór, czyli wbijam się dosłownie w następne, staram się to wszystko w miarę blisko robić i po prostu od razu robię ten słupek nawijany. W taki sposób. A tutaj oczywiście możecie sobie zaznaczyć to przedostatnie w tym momencie już oczko, żebyście wiedzieli dokładnie, które oczko jest ze środka, a które jest ze wzoru. Oczywiście to nie jest konieczne, ale jeśli mielibyście się pomylić, to warto zaznaczyć, bo tutaj będziemy się właśnie wbijać w tą tylną pętelkę i przerabiać sobie wzór za chwilę. I teraz pamiętajcie, że musimy wrócić do tego tutaj oczka, czyli w tym momencie robię narzut i wracam w to samo miejsce, w te pierwsze oczko, które miałam tutaj zaznaczone. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Poznaczcie sobie właśnie te oczka, które wchodzą w skład środkowy tego dekoldu i dalej przerabiamy sobie bez zmian. Czyli jeśli dobrze wszystko wyliczyliśmy, powinniśmy skończyć tak samo ostatnim półsłupkiem na końcu, bez skręcania. Czyli ja dojdę sobie już do końca. Ok, czyli przerobiłam sobie do końca mój wzór na przemian i ostatni to był półsłupek. Następnie oczywiście przerabiamy sobie tą część z tymi naszymi półsłupkami w każdym oczku i dochodzimy do momentu, w którym mieliśmy poznaczone tutaj te znaczniki. Ja tak jak Wam mówiłam, moje znaczniki wyznaczały mi ten środek, ten dekolt, tak? Czyli tutaj w tym momencie mam do przerobienia jeszcze dwa oczka. To oczko to jest oczko, które jest puste, które ma w sobie po prostu zwykłe oczko łańcuszka. Natomiast tutaj mam jeszcze dwa. Właśnie po to zaznaczyłam, żeby było widać, gdzie jest oczko do przerobienia tutaj z tej strony. Ponieważ tu jest takie luźne oczko i może się pomylić, żeby jak gdyby robić od tej pętelki tutaj z tyłu. Natomiast po to właśnie to zaznaczyłam, żebym wiedziała, w którym momencie mam zacząć łańcuszek przerabiać jak gdyby od środkowej tylnej pętelki. Czyli tak, zgodnie z tym, co ja tutaj mam, przerabiam sobie jeszcze dwa oczka. To jedno właśnie to jest takie troszeczkę zmienione, to ostatnie. Tutaj. Natomiast od tej strony, kiedy wiem, że już mam te oczka łańcuszka, przerabiam sobie właśnie w tą tylną pętelkę. Czyli tak, teraz sobie już usunę ten mój znacznik. I jak odwrócicie sobie właśnie ten wasz łańcuszek, dokładnie tak samo jak na początku, przerabiamy tylko tą tutaj tylną pętelkę. Mam nadzieję, że to widać. Spróbuję sobie tutaj wyostrzyć w taki sposób. Czyli my, słuchajcie, teraz przerabiamy ten łańcuszek. Cały czas ten łańcuszek, tylko ja przerabiam go właśnie w taki sposób, żeby zahaczać w tylną pętelkę. Dokładnie tak samo, jak było na początku. Czyli tak,
odwracamy łańcuszek, staramy się go właśnie mieć odwróconego cały czas, żeby nie był poskręcony, tylko równo. Oczywiście ja Wam też zapomniałam powiedzieć, że ten łańcuszek musicie w miarę równo sobie, jak zrobicie sobie ten łańcuszek z tych oczek, sprawdzić, czy zahaczacie równo, czyli on musi być po prostu wyprostowany. To oczywiście ja zapomniałam, bo dla mnie jest to jakoś tak odruchowe, że wiem, że muszę to zrobić, ale pamiętajcie, że ten łańcuszek musi iść prosto. Czyli tak, w tym momencie przerabiam sobie te moje półsłupeczki, tutaj dokładnie, oczko po oczku. Patrzę, czy właśnie on nie został gdzieś skręcony, żebym miała pewność, że wszystko przerobię. I tak jak właśnie Wam też tutaj wcześniej mówiłam, robimy do momentu, gdzie zaznaczyliśmy sobie znacznikiem, z tym, że tutaj prawdopodobnie ja mam wpięty tak, tu mam znacznik wpięty nie we wzorze, czyli moje ostatnie oczko tutaj, to będzie tutaj ta pętelka, taka właśnie wystająca zaraz po tym tutaj słupku skręconym. To jest moje ostatnie oczko tutaj do przerobienia, bo jak robiłam oczko łańcuszka, to wpięłam sobie znacznik w ostatnie oczko od tego słupka, tak? Czyli tym razem ten znacznik nie wlicza się do mojego środkowego dekoldu, tylko wyznacza już ciąg dalszy. Czyli ja tak naprawdę muszę dojść do momentu, kiedy mam tutaj taką pętelkę na końcu. I to przerobię i Wam pokażę. I ja już przerobiłam sobie prawie cały ten łańcuszek. Pamiętajcie, żeby dokładnie patrzeć właśnie tutaj w te oczka, gdzie macie jeszcze ostatnie i przedostatnie. To jest tutaj bardzo ważne, bo ta liczba musi się nam zgadzać. I tak jak ja tutaj powiedziałam, ostatnie to jest tutaj takie wystające z tej strony od dołu. I kiedy już wiem, że przerobiłam cały ten łańcuszek, oczywiście już wszystkie te markery można sobie usunąć i kontynuować dalej robienie tego wzoru już we zwykłych oczkach. Czyli tak naprawdę musicie przede wszystkim sprawdzić i policzyć, ile macie teraz tych oczek po przerobieniu tego rzędu. Sprawdzić, czy nie macie nigdzie pozakręcanego tego łańcuszka. On musi iść tutaj równo, czyli wszystko ma się ze sobą układać. On w tym momencie już jest tak wyprostowany. I tak jak mówię, ta liczba jest przede wszystkim najważniejsza i to, czy idzie równo. Jeśli Wam wyszedł troszeczkę szerszy tutaj, nie przejmujcie się, bo po prostu on nie ma więcej rzędów. On po pewnym momencie, jak zaczniecie robić więcej rzędów, on się ułoży. Ja już tutaj wypinam wszystkie markery. Teraz została nam już tylko ta druga połowa do zrobienia. Ja przerobię sobie jakąś część i powiem Wam, na co teraz zwracać uwagę, tak żeby te dwie połowy były równe ze sobą. Tymczasem kontynuuję sobie tutaj robienie już tego wzorku. Już mam zrobione pierwszą część tego dekoldu. Oczywiście jak już przerobicie sobie ten rządek, warto jeszcze raz zmierzyć i sprawdzić, czy nie jest za duży, czy nie jest za wąski, bo tak jak mówię, tutaj może być nawet mniejszy czy większy, wszystko zależy od tego, jaki chcecie osiągnąć efekt. Czyli tak, przerabiamy. Ja przerobię tą część i pokażę Wam, jak liczyć rzędy, żeby wiedzieć, że mamy po tyle samo i że wygląda równo, a tylko przerobię sobie jakąś część. Oczywiście tutaj będziemy mieć taki rząd właśnie na przemian, więc ja go traktuję osobno, jakby osobny taki rządek, natomiast będziemy liczyć z powrotem od tego, czyli tak jakbyśmy skończyli na tym, dodatkowy jeden i zaczynamy od tego znowu rzędu. Tak jak zaczynaliśmy tutaj z tej strony, mieliśmy te półsłupki i wzorek, półsłupki i wzorek. Tutaj skończyło się na półsłupkach, wzorek jest dodatkowy, czyli jest takim środkiem i znowu zaczynamy od tych półsłupków. Czyli tak naprawdę, żeby policzyć, ile dokładnie zrobić rzędów, musicie dokładnie zrobić tyle samo, co tutaj. Czyli ta część, która nie ma tutaj przy dekolcie, czyli pomijamy sobie jak gdyby ten wzorek. Ten wzorek jest naszym takim środkiem. Ale ja przerobię i zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wyszło. I ja już przerobiłam sobie również drugą część. Tak to wygląda. Dosłownie po całości. Mam przerobiony już panel przedni, panel tylny i dekolt wydzielony. I tak jak Wam mówiłam, że ta część tutaj jest dla mnie środkiem. Jestem teraz na prawej stronie. To jest moja prawa strona, czyli tak jak Wam... tak? Dobrze mówię? Tak. Tak jak Wam pokazywałam, prawa strona jest wtedy, kiedy wykonuję sobie tutaj te półsłupki takie zmienione. I teraz tak, ten rząd traktuję jako środek, nie liczę go w ogóle, natomiast żeby tworzyć symetrycznie, liczę sobie w środku te nasze rzędy, które są na przemian. I oczywiście ta liczba
z tej strony musi być dokładnie taka sama jak z tej strony, to bardzo łatwo policzyć, po prostu tutaj te rzędy i wtedy mamy pewność, że obie strony będą takie same. Ja mam akurat tutaj 18 takich tych na przemian robionych i żeby oczywiście tak samo zakończyć, zaczynaliśmy sobie tymi rzędami takimi półsłupkami, więc również kończymy tutaj ostatni ściek, przerabiając na prawej stronie te nasze półsłupki takie zmienione. I odcinamy włóczkę, robimy sobie oczko ścisłe na końcu, ja już sobie tutaj odcięłam i teraz doczepimy sobie włóczkę, żeby robić drugi rękaw. I teraz tak, oczywiście musicie sobie odliczyć tą samą liczbę oczek, którą dodawaliście z jednej jak i z drugiej strony, tak żeby w środku zostawić dokładnie tyle samo, co mieliście na rękaw. I tak samo tutaj. Ja dodawałam 90 oczek, więc mam 90 tutaj, 70 w środku i 90 po tej stronie. Oczywiście obie strony muszą się zgadzać, więc te oczka muszą się zgadzać, te, które mieliśmy na ten rękaw, jak i na ten. I teraz słuchajcie, bardzo prosta rzecz, ponieważ skończyliśmy na prawej stronie, więc odwracamy sobie tutaj naszą robótkę na lewą stronę i zaczepiamy tutaj włóczko. Ja już Wam pokazuję. Czyli dokładnie, robimy teraz tylko rękaw, więc robimy cały środeczek, czyli tylko te 70 oczek, które ja tutaj mam, Wy natomiast tyle, ile Wy mieliście. I robimy sobie oczywiście pierwszą pętelkę podstawową, wbijam się w pierwsze oczko, ten marker jest dla mnie tutaj znacznikiem do panelu, nie do rękawa, więc 70 mam w środku, zaczynam sobie od tej strony, czyli przekładam sobie pętelkę przez pierwsze oczko, robię oczko ścisłe, mam przełożone. Następnie zaczynamy oczywiście od zrobienia półsłupka i dalej kontynuujemy tak jak nasz wzór, czyli pomijamy pierwsze oczko, robimy drugie i wracamy do pierwszego. I tak naprawdę teraz robimy cały czas to samo, tak jak robiliśmy dotychczas, czyli na przemian te dwa rzędy. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy dobrze sobie rozmieściliście oczka, bo jeżeli nie, to wiadomo, nie zrówna Wam się tutaj wzór i wtedy będzie nierówno, więc musicie dobrze policzyć tą część, zostawić tyle samo, co dodawaliście. I przerabiamy, słuchajcie, na taką samą długość jak ten drugi rękaw. To będzie dokładnie to samo, będzie lustrzane odbicie. Zobaczcie, że my tutaj tak naprawdę kończyliśmy narzędzie, którą robiliśmy sobie właśnie ten na przemian i tak samo zwracamy uwagę na to, żeby było tyle samo tych rzędów i oczywiście zakończymy sobie również rzędem półsłupków, jak już będziemy mieć pewność, że jest dokładnie taka sama liczba. Więc tak, ja przerabiam do końca ten rękawek. Pamiętajcie, że już przerabiamy tylko rękaw, czyli pomijamy całkowicie panel przedni, tylny i przerabiamy ten sam wzór. Więc ja przerobię i pokażę Wam, co dalej. I ja już skończyłam robić mój rękaw. Oczywiście ostatni ściek to jest ściek kończący na górze. Wykonanie półsłupków takich zmienionych, czyli nie te na przemian, tylko te zmienione. I oczywiście teraz bardzo łatwo policzyć, ile tych rzędów macie wykonać. Wystarczy policzyć sobie te na krzyż. Dokładnie z drugiej strony wygląda to dokładnie tak samo. Jest to odbicie jak gdyby lustrzane, więc można dokładnie policzyć. I tak jak na początku kończymy dokładnie tym samym ściegiem i w zasadzie sweterek mamy już prawie gotowy, czyli tutaj na końcu robimy oczko ścisłe i teraz wywijamy sobie, układamy sobie wszystko na lewą stronę, czyli dopasowujemy sobie te krawędzie. Ja teraz jestem na lewej stronie. Jeśli zdarzy Wam się, że jedna ze stron na przykład wydaje Wam się dłuższa, nie ma znaczenia, bo po zszyciu Wam się to wszystko wyprostuje. I zaczynamy od zszywania sobie oczywiście tutaj dołu, czyli od krawędzi tutaj, poprzez właśnie rękaw z jednej i z drugiej strony. Dopasować sobie trzeba po prostu idealnie. Tutaj nie ma ładnego łańcuszka, ale trzeba sobie po prostu mniej więcej patrzeć. Ja zazwyczaj robię tak, że najpierw zszywam tą stronę, dochodzę do ostatniego oczka tutaj, i następnie odcinam włóczkę i nie idę tą stroną, żeby mi się nie okazało, że na przykład to tak jak tutaj jedna część może się źle ułożyć i będzie nierówno, tylko właśnie zaczynam od tej strony, wtedy wiem, że na pewno zszyję sobie równo. I tutaj z kolei nie ma łańcuszka, więc trzeba po prostu patrzeć, jak idzie wzór, tak żeby sobie ładnie zszyć. Ja będę zszywała sobie oczkami ścisłymi tutaj, czyli wezmę sobie
Wezmę sobie szydełko i dalej moją włóczkę, wbiję się tutaj, to jest mój brzeg oczywiście, wbiję się tutaj w pierwsze oczko z pierwszego panelu i drugie oczko z drugiego panelu, doczepię sobie włóczkę i będę zszywała oczkami ścisłymi. W miejscu, gdzie nie mam tego łańcuszka, czyli pod rękawem, będę starała się w miarę gęsto wbijać w różne tutaj przestrzenie, tak, żeby również sobie ładnie połączyć. Czyli zobaczcie, jedno i drugie i oczko ścisłe. Jedno, drugie, oczko ścisłe. Czyli tak naprawdę bardzo łatwe i szybkie łączenie, oczko po oczku. Wtedy mamy pewność, że na pewno połączymy sobie równo. I tak dojdę sobie tutaj do tego momentu. I ja już doszłam sobie tutaj do tego momentu, czyli pod pachą i odcięłam sobie włóczkę, tak jak Wam mówię, wolę sobie zszywać od brzegu do brzegu i tu mam ładne szycie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o rękawy, tak jak Wam powiedziałam, ja zszywam sobie od krawędzi, czyli robię dokładnie to samo, zaczepiam sobie włóczkę i tutaj, ponieważ nie mamy ładnych oczek, więc po prostu staram się przebijać tutaj w dowolne miejsca i robić sobie dosyć gęsto właśnie oczka ścisłe. Niestety nie mam tutaj łańcuszka, więc nie sugeruję się łańcuszkiem, tylko po prostu mniej więcej w podobne oczka, jeśli chodzi o jedną i drugą stronę, żeby po prostu ten ściek tutaj w miarę się ładnie zszedł, tak? Czyli mniej więcej tak sobie cyrklujemy. Dobra, zszywamy sobie dwie strony i zaraz Wam pokazuję, co dalej. I mój sweterek już jest zszyty, natomiast ja jeszcze będę sobie obrębiała tutaj dół, żeby ładnie wyglądał, jak i również rękawki. Ponieważ w rękawkach mam ładne tutaj oczka łańcuszka, więc tutaj Wam nie będę pokazywać, jak to będę się wbijać, natomiast będę dokładnie robić to samo, co tutaj, z tym, że tutaj po prostu musimy wybrać sobie oczko, żeby sobie obrębić dookoła. I zaczynamy oczywiście z któregoś boku, doczepimy sobie włóczkę, czyli robimy sobie pętelkę podstawową i zaczepiamy tutaj tą pętelkę w dowolnym miejscu, na przykład tutaj. Oczywiście sobie trzeba zmniejszyć tą pętelkę, przekładamy i robimy oczko ścisłe. I to oczko można sobie właśnie zaznaczyć, żeby było wiadomo, które to oczko. Następnie dookoła będę właśnie tworzyła taki łańcuszek początkowy, tak żeby ładnie wyprofilować sobie krawędź. I jeśli chodzi o sposób wbijania się, nie mam tutaj ładnych łańcuszków, ale ja postanowiłam, że będę się wbijała w taki sposób, że mieliśmy rząd, w którym był na krzyż półsłupki i takie zmienione półsłupki. Na krzyż i zmienione. I dla mnie w każdym tym rzędzie, o tu na przykład jest półsłupkowy rząd, a tu jest rząd na krzyż. Będę po prostu wbijała się po jednym oczku łańcuszka. Czyli tak jak widzicie, jeden rząd, jedno oczko łańcuszka. Kolejny rząd, jedno oczko łańcuszka. Będę starała się oczywiście w miejscach, które tutaj najbardziej będą widoczne. Tutaj jest taki początek, więc bije się gdziekolwiek. Nie ma znaczenia liczba oczek, natomiast można sobie po prostu przyjąć jedną zasadę, taką samą, że na przykład jak mamy tutaj taki półsłupek, to wbijam się pod cały, a jak mamy tutaj taką pętelkę, to wbijam się w pętelkę i znowu pod cały tutaj słupek i w pętelkę. Tak naprawdę to też zależy od tego, jaki macie szeroki sweterek. Jeśli chcecie, żeby bardzo zawęzić, no to trzeba by robić te oczka gęściej. Natomiast jeśli on jest dopasowany, więc tych oczek powinno być tak naprawdę mniej więcej tyle samo. Ja przyjęłam taką technikę, ponieważ mam troszeczkę taki szeroki ten dół, więc żeby ładnie zaokrąglić, robię po jednym oczku, ale jeżeli się okaże, że na przykład będzie to dla Was za mało, możecie na przykład w niektórych miejscach dodać więcej oczek. Nie musi być liczba ani parzysta, ani nieparzysta. Po prostu przeróbcie kilka rzędów i sprawdźcie, jak to się u Was układa, jak to wygląda. Ja, tak jak widzicie, wbijam się cały czas dosłownie w te same miejsca, blisko krawędzi, tworząc po jednym oczku w każdym takim rzędzie. I zrobię sobie to dookoła. I doszłam sobie do mojego początku, czyli mam przerobione dookoła oczka. U mnie wyraźnie zaokrągliło się i zmniejszyły te oczka już szerokość, więc jeśli uważacie, że na przykład za bardzo Wam się zwęziło, zróbcie po prostu więcej oczek. A jeśli jest dobrze, no to tak zostawcie.
I teraz tak, oczywiście łączę sobie tutaj z tym moim pierwszym początkowym oczkiem, to miałam zaznaczone, łączę sobie oczkiem ścisłym tutaj to okrążenie i mamy. Następnie w całych tych oczkach, które tutaj stworzyliśmy, będziemy sobie robić oczka ścisłe z narzutem. Czyli tak, zaznaczam sobie to oczko, które połączyłam, to tutaj pierwsze, i od następnego zaczynam robić oczka ścisłe z narzutem, czyli robię sobie narzut, wbijam się w to oczko, ono może być troszeczkę takie ciasne, ale tutaj akurat musimy przez to przejść, przekładam i przekładam przez 2, czyli narzut, wbijam się w kolejne oczko po kolei, przekładam włóczkę przez to oczko i teraz pętelkę znowu przez 2. I tak cały czas robimy sobie dookoła. Oczywiście wyszukujemy sobie tutaj tych pętelek. Można sobie pomóc i podważać mniejszym szydełkiem, jeśli oczka się za bardzo tutaj zacisnęły, bądź też igiełką. To zależy, jak u Was weszło. U mnie akurat wyszło troszeczkę ciasno, ale ja chciałam sobie troszeczkę tak zaokrąglić ten sweterek, więc tak jest u mnie idealnie. I cały czas, zobaczcie, wyszukuję sobie tych pętelek, wbijam się i przerabiam oczka ścisłe z narzutem. I znowu tak przerabiam sobie dookoła. Tutaj mi wypadł znacznik, ale wiem, gdzie jest, czyli dookoła. I przerobiłam sobie dookoła cały czas ten wzorek. Już mam tutaj grubszy łańcuszek. I teraz w miejscu, gdzie ja miałam tutaj znacznik, przerabiam sobie jeszcze oczko ścisłe z narzutem i zaznaczam. I teraz pracuję dookoła, czyli nie łączę, tylko cały czas wykonuję ten wzór. Jest na tyle mała różnica wysokości, że nawet nie zauważycie, że gdzieś jest przejście, a będzie to lepiej wyglądało. I teraz robię kolejne rzędy. Od Was oczywiście zależy, jaki chcecie ten szeroki paseczek. Oczywiście on też musi być w miarę zakrywający tą część, którą tutaj wydzielaliśmy. Więc tak, ja będę pracowała cały czas oczkami ścisłymi z narzutem, natomiast będę pracowała w pętelkę, która jest za oczkiem. O, taka tutaj z tyłu schowana, tutaj. Czyli tak, ma być widać oczko tutaj, a pętelka, która jest za oczkiem, czyli taka bardzo, bardzo z tyłu, to jest pętelka, w którą się będziemy wbijać. O, ona jest tutaj, zobaczcie, próbuję Wam ją wydostać. W pierwszym rzędzie jest trudniej ją zauważyć, dopiero po zrobieniu kilku właśnie rzędów ona się tutaj ładnie pokazuje. I zobaczcie, czyli robię narzut, wbijam się i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. Tutaj znowu się wbijam. Niestety na tym białym może kiepsko widać. O. I przerabiam. Wbijam i przerabiam. Po prostu ma być widać ten łańcuszek tutaj i ten, który tutaj powstaje. Jak będziecie sobie tak przerabiać dookoła, to po prostu zobaczycie, że powstanie Wam taki szeroki paseczek z takich właśnie łańcuszków, cały czas wybierając tą pętelkę, którą Wam tutaj pokazuję. Czyli Wy musicie popatrzeć z tyłu, za oczkiem i wybrać sobie taką pętelkę. Dobrze, słuchajcie, ja przejdę sobie dookoła. Zrobię sobie może jeszcze jeden rządek, zobaczę, jak to będzie wyglądać. I tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby to był szeroki pasek, tylko żeby się bardziej zaokrąglił ten sweterek i żeby ładnie wyglądał. Więc zrobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. I ja już zrobiłam sobie dosłownie niewiele, chyba 3 rzędy. Ten paseczek jest naprawdę bardzo mały, bo ja nie potrzebuję większego. I zobaczcie, że w ostatnim tutaj rzędzie, gdzie zaczynałam, po prostu wyciągam sobie pętelkę, wbijam się tutaj w tą pętelkę, mogą być w 2. Przekładam sobie tutaj oczko w taki sposób i dopiero tutaj z tyłu przekładam sobie tutaj tą włóczkę, która była odcięta i zaciskam. I tyle. Oczywiście niteczki trzeba sobie pochować. Ja już mam zrobione sobie tył, jak i również rękawki. Dokładnie taką samą metodą przerobiłam sobie rękawki, z tym, że rękawki oczywiście mają już oczka, więc nie zaczynam od zrobienia oczek łańcuszka, tylko zaczęłam od oczek ścisłych z narzutem i później dopiero oczka ścisłe w tylną pętelkę. Oczywiście nie jest to konieczne, bo tu mamy ładny łańcuszek, ale wydaje mi się, że takie wykończenie też ładnie zaokrągli rękawę,
aczkolwiek ja tutaj nie mam ściągacza, ale jeśli Wy lubicie, możecie zawsze pomyśleć też o jakimś ściągaczu. Dobrze, słuchajcie, sweterek gotowy. Ja idę go oczywiście przebrać, przepłukać, żeby się wzór ułożył, żeby sam sweterek się też ułożył. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia do następnego filmu. No tak, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, ale oczywiście już zapomniałam, więc dogrywam tą część. Jeśli chodzi o dekolt, to mi się ten dekolt podoba taki, jaki jest. Ja go już nie wykańczam, nic tutaj nie robię, ponieważ on miał ładne łańcuszki i zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jest symetryczny, ładnie wygląda, więc nie robię nic z dekoltem. Jeśli Wy macie jakiś pomysł i chcielibyście coś zrobić, jak najbardziej możecie wprowadzić swoje zmiany. To jest takie dogrywka, ponieważ może szukacie gdzieś, a co z tym dekoltem? No nic, właśnie taki zostaje. On jest tutaj ładny, ma z obu stron łańcuszek, więc wydaje mi się, że tak zostanie. Także to już naprawdę koniec. Do zobaczenia w następnym filmie.